Dzisiaj męskie klimaty i odkąd pamiętam mam z tym problem. Bardzo lubię minimalizm i prostotę, ale prawdę mówiąc to nigdy nie jest moje drugie imię. W takiej pracy to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a ja zazwyczaj dodaję i wychodzi za dużo. Myślę, że taka praca będzie pasowała każdemu facetowi, o ile tylko ozdobną plakietkę dostosujemy do jego zainteresowań. A pomysł jest ekstremalnie prosty, więc lecimy. Pudełko przemalowałam jeden raz lazurem w kolorze orzech. Po wyschnięciu wszystko przejechałam papierem ściernym, a następnie jeden raz dokładnie przelakierowałam lakierem akrylowym matowym. Jak widzieliście, brzegi pudełka po pierwsze są niedomalowane, a po drugie mają zadrapania. Aby uzyskać taki sam efekt, świecujemy wszystkie brzegi. Świece nanosimy tam, gdzie mają być zadrapania, więc jeżeli chcecie je na przykład na środku, to trzeba świeczką posmarować właśnie na środku. A kolor pudełka to ciemna zieleń, bo myślę, że zarówno pasuje do hobby, jak i do męskich klimatów. Farbą nie domalowuję brzegów, to wcale nie musi być równo, bo za chwilę i tak je zmasakruję zadrapaniami. Papier ścierny polecam o gramaturze między 240 a 180. Przy okazji robienia zadrapań z rozmysłem zmatowiłam całą powierzchnię zielonej farby. I kolejna warstwa lakieru akrylowego matowego. A teraz się przyda szczoteczka do zębów, pędzelek wachlarzykowy albo pędzelek szczecinowy. Wachlarzyk robi duże kropy, natomiast szczoteczka daje drobniutki rozbrysk. Praca będzie wyglądała ciekawiej, jeżeli dodacie kropeczki jeszcze w innych kolorach. A plakietka to taki transfer na leniucha, czyli maluję na biało, a następnie zamiast transferować po prostu przykleję takie logo. To jest zwykły wydruk zrobiony na drukarce laserowej. Przyklejam tak normalnie, na klej do deku. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście można zrobić transfer, ale w tym wypadku uważam, że nie ma się co męczyć. Przed dalszym malowaniem plakietkę pomalowałam lakierem akrylowym matowym. A teraz trochę zachlapań, trochę zabrudzeń, żeby wszystko do siebie dobrze pasowało. Cieniowanie i przybrudzenie brzegów robię krótkim pędzelkiem szczecinowym. I możemy plakietkę zostawić już na takim etapie albo dorobić efekt rdzy. Może nie jest to najlepszy na świecie efekt rdzy, natomiast jest na pewno najłatwiejszy. Czyli zaczynamy od tego, że robimy plamę kolorem czarnym. Gdy plakietka wyschnie, przyda nam się farba, która leżała koło pomarańczowego. Pogrzebałam w szufladzie i najbliższy pomarańczu był u mnie biszkoptowy. Plakietka jest gotowa, a ja szybciutko dorobię romantyczne nity. To są zwykłe romantyczne półperełki, które wystarczy przemalować na czarno i już mamy znakomite nity. Plakietkę można przykleić klejem na gorąco lub tak jak ja klejem Express Glue. No i jako ozdoba nasze półperełki, czyli męskie nity. I jak już praktycznie wszystko było gotowe, pomyślałam, że sznurek, który oryginalnie był dołączony do pudełka, nie za bardzo tu pasuje. Sznurek można przemalować na czarno i już będzie ok, albo tak jak ja, wygrzebać u dziadka stary pasek. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie w jego opisie, czyli na dole. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam wszystkich do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.